Jak to mówią, do 3 razy sztuka. Po raz pierwszy Pan Bóg chciał mnie powołać do siebie, kiedy miałem 1 rok życia. Wtedy mieliśmy z rodzicami wypadek na motorze. Jakiś chłopak wpadł pod ten motor. Wyglądało to tragicznie, ale na szczęście nic się nie stało. Drugi raz, to kiedy miałem 3 lata, skakałem z kuzynem na wsi po studni, wpadłem do środka, tam się topiłem. Na szczęście wziął to jakiś sąsiad z drzewa, gdzie zrywał jabłka i wtedy mnie wyciągnął z tej studni. A później po pierwszej Komunii Świętej, kiedy byłem z dziadkami na pielgrzymce w Kalwarii Zebrzydowskiej, widziałem tam jakiegoś franciszkanina, który sobie tam hasał po polu i wtedy powiedziałem babci, że no ja też taki będę. I ona mi wtedy powiedziała, że o synek, kim ty w życiu nie będziesz. No i tak się zaczęła moja przygoda podążania za Panem Bogiem. Nazywam się Jędrzej, mam 30 lat, w zakonie jestem od 2009 roku. Obecnie pracuję w Zabrzu, w parafii Niepokalnego Serca Maryi, pełnię tam posługę duszpasterza parafialnego. Do moich zadań należy katechizacja w szkole, prowadzenie strony parafialnej, pisanie intencji, ogłoszeń, a przede wszystkim jestem duszpasterzem dzieci i młodzieży, zajmuję się ministrantami, młodzieżą franciszkańską, dziećmi Maryi i to mi sprawia największą radość, ponieważ młody człowiek zawsze był i chyba będzie moją pasją, bardzo lubię z nimi spędzać czas, nie tylko ten taki duchowy, pobożny, ale też taki luźny, gdzieś tam wyskoczyć do Maka, na jakiegoś McFlarego albo coś. Nie? To jest to, co lubię najbardziej. Nie? Bardzo się cieszę, że mogę im towarzyszyć w tych różnych perypetiach życiowych, że mogę im posługiwać jako kapłan, ale też jako po prostu jako brat, jakimś dobrym słowem, radą. Pamiętam z czasów, kiedy jeszcze jako kleryk przyjeżdżałem do Chorzowa, do centrum z posługą, to wtedy z młodymi chłopcami siedzieliśmy na refektarzu i ocenialiśmy dziewczynę w skali od 1 do 10. Zabieg był taki, żeby pokazać im wartość każdej osoby, nawet takiej, którą oni oceniali bardzo nisko. Wtedy ja na przekór oceniam właśnie bardzo wysoko. No, biedna ta dziewczyna potem się nie mogła odpędzić, bo każdy chciał z nią rozmawiać i ją poznać. Kiedy poszedłem pierwszy raz do szkoły uczyć, do technikum i chciałem ich przekonać, że ksiądz to też człowiek i że można się z nim świetnie dogadać, to wtedy założyłem właśnie różnego rodzaju Snapchaty, Instagramy i takie rzeczy i wtedy wysyłałem im zaproszenia albo nawet na kartkówkach kazałem pisać imię, nazwisko, numery tam, nie wiem, telefonu, Snapchat, wszystkie tam te dane i potem do nich zagadywałem, wysyłając jakieś nawet głupkowate memy czasami. I oni potem, a ksiądz jest spoko. I tak się zaczynała moja przygoda z młodymi. Na szczęście zawsze miałem takich przełożonych, którzy sprzyjali tej pracy z młodzieżą, nigdy nie stawiali żadnych przeszkód. No wiadomo, to co trzeba było wykonać w klasztorze, posługa kapłańska, spowiedź, msza święta, kazania, jakieś rekolekcje, to wszystko musiało oczywiście być, modlitwy ze wspólnotą jak najbardziej, ale każdy wolny czas starałem się poświęcać młodemu człowiekowi, właśnie wychodząc z nimi w różne miejsca. Nawet kiedy byłem w Rybniku katechetą, dyrektor nigdy nie stawiał przeszkód, katechezę prowadziłem głównie w McDonaldzie i w KFC. Także zawsze jakaś kanapka i potem tematy o Panu Bogu. Chyba że były 2 godziny lekcji, no to nawet się znalazł czas na jakieś 2 ognie albo coś. No na początku mieli taki opór do mnie, nie? Bo to powaliło go, nie? Jakiś taki nawiedzony gość. Czego on może chcieć? No wiadomo, we wszystkim starali się poszukać jakiegoś, nie wiem, podtekstu, czegokolwiek, no ale jak zobaczyli, że to jest autentyczne, że ja naprawdę szukam z nimi takiego kontaktu prawdziwego, że chcę z nimi spędzić czas, prowadząc ich do Pana Boga też, no to zaczęli się otwierać, nie? Do tego stopnia, że powstały z tego różnego rodzaju przyjaźnie nawet. Byłem z moimi uczniami, maturzystami we Włoszech na wakacjach, czy też na feriach zimowych. No to niesamowity czas, nie? Rodzi się zaufanie do kapłana, widzą, że ksiądz to też człowiek, z którym można naprawdę dobrze się bawić i też porozmawiać o rzeczach dla nich trudnych i ważnych, nie? To sobie cenię najbardziej, te wszystkie rozmowy, ten czas, który oni też dla mnie poświęcają. Mnie to też ubogaca, nie? Wtedy łatwiej jest potem głosić kazania. Nie mówi się już do ściany, nie mówi się gdzieś tam ponad głowami, tylko zna się problem młodego człowieka i można do niego bardzo pięknie dotrzeć. No, młodzież się zmienia. Widzimy, że no niestety jest ich coraz mniej przy kościołach, przy parafiach. Obserwuję to także po parafii, gdzie obecnie posługuję. Tej młodzieży jest coraz mniej, staramy się coś dla nich stworzyć. Obecnie pracujemy nad czymś na zasadzie takiego oratorium świętego Franciszka, gdzie będziemy chcieli razem z młodzieżą franciszkańską stworzyć formację dla dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że za 20 lat dane będzie mi dalej w taki sposób dla młodych ludzi się poświęcać, szukać dla nich jakiegoś takiego kontaktu z Panem Bogiem. Właśnie nawet w tej dobie, kiedy to wszystko staje się coraz trudniejsze, kiedy już ten czas przy Kościele
wydaje się nudny, no bo mają TikToki, mają różne tam komputery, gry, w tym się odnajdują. Jednak będę starał się do śmierci szukać czegoś, co ich gdzieś tam do Pana Boga przyciągnie i pozwoli im się zaangażować w wiarę w sposób taki bardziej aktywny, aniżeli interaktywny. Kiedyś w Chorzowie taki jeden chłopak, Radek, powiedział o mnie, że o, brat Jędrzej to jest taki franciszkański Jan Bosko. I to mnie tak bardzo zbudowało, gdyż ten święty akurat też jest moim patronem zbierzmowania. I to mnie utwierdziło w tym, że idę dobrą drogą, że jednak ta posługa moja wobec młodzieży jest czymś, co pozwala mi się realizować. Kim będzie Jędrzej za 20 lat? Kim będzie Jędrzej? To jest starym dziadem pod kryką. Coś mam jeszcze powiedzieć? Nie.